Izraelski minister stoi nad ludźmi zatrzymanymi z flotyli do Gazy. Oni są na ziemi i mają związane ręce. On nazywa ich terrorystami. W reakcji na to poniżające wideo, które zresztą sam opublikował, Polska dała mu 5-letni zakaz wjazdu. Minister Itamar Ben-Gvir nie wjedzie też do Francji. Ale ten film to wcale nie jest największy skandal wywołany przez Ben-Gvira, czołowego ekstremistę w izraelskim rządzie. Dlatego najważniejsze pytanie brzmi, jak w ogóle ktoś taki dostał kontrolę nad policją w Izraelu? Bo Itamar Ben-Gvir sam z siebie wciąż byłby takim politycznym dziwadłem. Obejrzyj ten odcinek do końca, a dowiesz się, komu zależało, by dać mu władzę. Jest wtorek, 26 maja 2026 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Kilka dni temu izraelskie służby zatrzymały uczestników flotyli płynącej do Gazy. To były statki i łodzie z aktywistami, którzy chcieli przełamać izraelską blokadę morską strefy Gazy. Czyli chcieli dostać się do Gazy z pomocą, mimo tego, że Izrael od lat blokuje dostęp do palestyńskiej enklawy zarówno z lądu, jak i z morza. I to nie była pierwsza taka akcja i nie pierwszy taki finał. Izrael mówił, że to prowokacja i wsparcie dla Hamasu, a organizatorzy, że to akcja humanitarna i protest przeciwko blokadzie. Aktywiści zostali zatrzymani, a wśród nich byli Polacy czy Francuzi. I wtedy na scenę wchodzi on, Itamar Ben-Gvir, minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, czyli człowiek odpowiedzialny politycznie za policję i więziennictwo. Polityk stanął nad zatrzymanymi, kiedy siedzieli albo klęczeli na ziemi ze związanymi rękami. Nazwał ich terrorystami i wrzucił do sieci nagranie z tego pożal się Boże incydentu. I nagle nie było już pytania, o co chodzi z flotylą. Teraz świat zastanawia się, nie po raz pierwszy zresztą, jak człowiek z takim życiorysem dostał władzę nad policją w państwie, które od lat mówi światu, że walczy o swoje bezpieczeństwo i demokrację za innych. Wyjaśnię Ci to w 3 krokach. Po pierwsze, kim był Ben-Gvir, zanim w ogóle dostał to ministerstwo. Po drugie, kto mu otworzył drzwi i dlaczego to była zimna kalkulacja, a nie ideologia. Po trzecie, co się zmienia, kiedy ekstremista dostaje aparat państwa. Zacznijmy od obrazu z tego filmu. Zatrzymani ludzie są pochyleni albo klęczą. Część ma związane ręce. Wyglądają trochę jak więźniowie z Guantanamo. Nie mają co prawda pomarańczowych kamizelek, no i nie są skazanymi przestępcami. No i przede wszystkim nad nimi nie widać anonimowych amerykańskich żołnierzy. Nad nimi jest minister izraelskiego rządu, Itamar Ben-Gvir. Używa wobec nich słowa terroryści. Co ważne, w tym odcinku nie rozstrzygamy oczywiście całej sprawy flotyli. Chodzi mi o zupełnie co innego. O publiczny pokaz upokorzenia, jaki z aktywistami zrobił Ben-Gvir. Bo użył ich dla swojego politycznego celu. Przypomnienia o sobie w radykalnym elektoracie, tuż przed wyborami. No i właśnie dlatego ta scena uruchomiła reakcję poza Izraelem. Polska ogłosiła 5-letni zakaz wjazdu dla Ben-Gvira. Francja zrobiła to samo. A politycy kilku krajów coraz częściej naciskają na sankcje na polityka z poziomu całej Unii Europejskiej. I nawet w samym Izraelu, który zazwyczaj stoi murem za swoimi ludźmi, politycy otwarcie mówią, że Ben-Gvir przegiął. Przed tym incydentem Itamar Ben-Gvir był szeroko znany na Bliskim Wschodzie, ale nie w Europie. Izraelczycy wiedzieli, że ten człowiek robi taką właśnie ekstremalną politykę od lat. Gniewem, przekraczaniem wszelkich granic, upokarzaniem przeciwnika. Dlatego najważniejsze pytanie tego odcinka brzmi, jakim cudem taki człowiek 4 lata temu dostał do ręki tak ogromną władzę? Żeby zrozumieć Ben-Gvira, trzeba cofnąć się do 1995 roku. Izrael żyje wtedy porozumieniami z Oslo. Ówczesny premier Itzhak Rabin próbuje prowadzić proces pokojowy z Palestyńczykami i wydaje się, że jest naprawdę blisko zakończenia tego konfliktu. Izraelska prawica jest wściekła. Na ulicach są demonstracje. Premier Rabin dla części radykałów staje się zdrajcą. I wtedy w telewizji pojawia się 19-letni Itamar Ben-Gvir. Ma w ręku emblemat Cadillaca wyrwany z samochodu premiera Rabina. Mówi mniej więcej tak: skoro dopadliśmy ten znaczek, możemy dopaść Rabina. 3 tygodnie później Itzhak Rabin zostaje zamordowany przez prawicowego ekstremistę Yigala Amira. A Ben-Gvir bardzo wcześnie zrozumiał, że kamera lubi gest, że symbol może wejść do głów szybciej niż program wyborczy i że w polityce czasem wystarczy pokazać jeden przedmiot, znaczek z auta premiera, żeby cały kraj wiedział, kim jesteś. Skąd się w ogóle wziął Itamar Ben-Gvir?
Ten człowiek wyrósł z kręgu kahanizmu. To jest taki nurt w izraelskiej polityce, który jest związany z Meirem Kahane, rabinem i politykiem, który głosił skrajną, antyarabską wizję Izraela. Jego partia, Kach, została w Izraelu wypchnięta na margines polityki. W praktyce dla dużej części izraelskiego establishmentu przez lata był to margines tak toksyczny, że nie należało się z nim nawet fotografować. Trzecia ważna rzecz, o której musisz wiedzieć. Przez lata w domu Ben-Gwira wisiało zdjęcie Barucha Goldsteina. W skrócie, Goldstein to kolejny żydowski ekstremista. W 1994 roku wszedł do Groty Patriarchów w Hebronie, czyli do miejsca, gdzie ma być pochowany Abraham. Miejsca, które jest święte dla wszystkich trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. No i w tym świętym miejscu Baruch Goldstein otworzył ogień i zabił 29 modlących się muzułmanów. Dla świata to był zatem masowy morderca, ale dla skrajnych żydowskich radykałów, takich jak Ben-Gwir, to symbol odwetu na Arabach. Jest jeszcze jeden szczegół. Na pierwszą randkę z przyszłą żoną Ben-Gwir zabrał ją na grób Goldsteina w Hebronie. I to nie jest anegdota. To jest informacja o tym, czym dla Ben-Gwira jest lojalność i co uważa za romantyczny gest. Trochę później, gdy Ben-Gwir wystartował do parlamentu, zdjął ze ściany zdjęcie Goldsteina. Innymi słowy, udał, że już nie jest ekstremistą, że jest politykiem cywilizowanym. No bo zrozumiał, że jeśli chce wejść do Knesetu, czyli do izraelskiego parlamentu, musi zdjąć ze ściany najbardziej kompromitujący symbol. I ostatnia, czwarta rzecz na temat Itamara Ben-Gwira. Dzisiejszy minister został przed laty prawnikiem. Reprezentował m.in. osadników i ludzi oskarżonych o przemoc albo o ekstremizm. Ale sam miał długą listę aktów oskarżenia. Był skazany m.in. za podżeganie do rasizmu i wspieranie organizacji terrorystycznej. Bo on nie jest kontrowersyjnym politykiem, jak czasem mówią dziennikarze. To jest człowiek, który ma na koncie konkretne zarzuty. To jest człowiek z długą historią politycznego ekstremizmu, ulicznych prowokacji i konfliktów z państwem, czy wręcz bijatyk z policją, którą teraz dowodzi. Były oficer Shin Bet izraelskiego kontrwywiadu skomentował to publicznie w ten sposób. Kartoteka Ben-Gwira, w służbach oczywiście, była tak długa, że przy drukowaniu jej trzeba było wymieniać tusz w drukarce. Izraelska armia odmówiła mu wcielenia do wojska. Uznała go za zagrożenie dla bezpieczeństwa. I ten sam człowiek, którego armia nie chciała w swoich szeregach, dostał potem nadzór nad uzbrojonymi oddziałami na zachodnim brzegu. A skoro znasz już postać Ben-Gwira, to powtórzmy to najważniejsze pytanie. No to jak ktoś taki wchodzi z marginesu do izraelskiego rządu i to jeszcze jako człowiek od bezpieczeństwa? Wcale nie dlatego, że Izraelczycy się zradykalizowali, ale dlatego, że ktoś inny potrzebuje jego głosów. Żeby to zrozumieć, trzeba na chwilę wyjaśnić izraelską politykę. Kneset to izraelski parlament. Zasiada w nim 120 deputowanych. Czyli jeśli ktoś chce rządzić Izraelem, to oznacza, zgadłeś, że musi mieć 61 posłów. W praktyce to niewykonalne, bo system wyborczy Izraela, a także mentalność i historia Żydów i jeszcze kilka rzeczy powodują, że od lat nie było takiej sytuacji, że jedna partia ma większość. Po prostu do Knesetu wchodzi bardzo wiele różnych partii. No i zawsze, ale to zawsze, wybory kończyły się tworzeniem koalicji. Starsi z Was pamiętają na przykład początek lat 90. w Polsce. To była podobna sytuacja. W skład tych koalicji w Izraelu wchodziło wiele partii, czasem bardzo małych, no bo na przykład dwie partie miały razem 58 głosów i potrzeba było jeszcze 3. Innymi słowy, rząd w Izraelu buduje się jak układankę. Partia A ma tyle miejsc, partia B tyle, partia C trochę mniej. I dopiero razem daje to 61. No i wtedy mała partia może powiedzieć większej: bez nas nie masz rządu. To jest moment, w którym margines przestaje być marginesem. W wyborach w 2022 roku prawicowy blok premiera Benjamina Netanjahu zdobył 64 miejsca ze 120. To była większość, ale nie ogromna. Wspólna lista religijnego syjonizmu i żydowskiej siły, czyli właśnie partii Ben-Gwira, zdobyła 14 miejsc. I właśnie po ich wsparcie sięgnął Netanjahu. Bo Ben-Gwir bez Netanjahu mógłby być prawnikiem od spraw skrajnych osadników, potem z marginesu politykiem od awantur przed kamerą. Kłopotliwym, głośnym, no ale jednak ograniczonym. Netanjahu zobaczył w nim co innego – brakujące mandaty. Zapytasz zatem, skoro Netanjahu jest tak wytrawnym politykiem od 30 lat w tym świecie, to dlaczego sięgnął po małe, skrajne partie, zamiast rozmawiać z kimś rozsądnym i ze znacznie większym wsparciem? Bo mówiąc w skrócie, pół Izraela kocha Netanjahu, a drugie pół go nienawidzi.
I te drugie pół bardzo chce, by sprawy korupcyjne, które ma teraz Bibi na głowie, zakończyły się wsadzeniem go do więzienia. A sam Bibi przez lata coraz bardziej agresywnej polityki zraził do siebie bardzo wielu polityków. No i trochę nie miał wyjścia. Musiał zaprzyjaźnić się z tym skrajnym marginesem. Zresztą, prawdę mówiąc, puszczał do nich oko już od dawna. I w ten sposób Ben Gwir, kiedyś ekstremista, oszołom i człowiek z absolutnego marginesu, stał się ministrem. Dostał się do mainstreamu polityki. Bo wcześniej Netanyahu mimo wszystko nie palił się do tego, żeby stać z Ben Gwirem na zdjęciach, bo Ben Gwir był zbyt toksyczny, skrajny i obciążony przeszłością. No ale kiedy zaczyna się liczenie mandatów, toksyczność czasem przegrywa z arytmetyką. Netanyahu nie musiał lubić Ben Gwira. Wystarczyło, że go potrzebował. I dlatego ten ekstremista dostał urząd. I to nie byle jaki. Pod koniec 2022 roku Itamar Ben Gwir zostaje ministrem bezpieczeństwa narodowego. I to nie jest ministerstwo od kwiatków. To nie jest resort, w którym skrajny polityk dostaje gabinet, tabliczka na drzwiach i trochę symbolicznej władzy. To jest policja, egzekwowanie prawa, więziennictwo, a więc rzeczy, które w państwie dotykają człowieka bardzo konkretnie. I tu wracamy do obrazu z flotylli. Kiedy Ben Gwir był aktywistą i prowokatorem, jego obrazy były skandalem politycznym. Kiedy Ben Gwir jest ministrem, obraz działa inaczej, bo za plecami stoi państwo. To już nie jest tylko człowiek, który krzyczy na ulicy. To jest minister, którego resort ma narzędzie przymusu. I właśnie dlatego przeszłość nie znika, kiedy ktoś dostaje urząd. Przeszłość wchodzi razem z nim do gabinetu. Ben Gwir od dawna sprzedaje swoim wyborcom prostą obietnicę. Więcej siły, mniej hamulców, mniej wstydu przed światem. Od lat działał w miejscach zapalnych. W Sheikh Jarrah, czyli dzielnicy Jerozolimy, gdzie spory o eksmisję Palestyńczyków potrafiły podpalać ulice. Na Wzgórzu Świątynnym, czyli jednym z najczulszych miejsc religijnych i politycznych w całym regionie, gdzie sama jego wizyta potrafi wywołać burzę, bo to miejsce jest święte dla muzułmanów i dla nich wizyta żydowskiego ekstremisty oznacza skalanie tego miejsca. Ale Ben Gwir uwielbia takie właśnie tematy, w których wystarczy jeden obraz, żeby uruchomić gniew. Jego metoda jest prosta. Wejść tam, gdzie jest napięcie. Postawić kamerę. Pokazać, że on się nie cofa. Dać własnym ludziom obraz siły. To działa w kampanii. Ale kiedy ta sama metoda trafia do ministerstwa, cena rośnie. Bo państwo nie powinno działać jak konto polityka w mediach społecznościowych. Państwo ma procedury, prawo, ma także odpowiedzialność za ludzi. Również tych zatrzymanych. Także za przeciwników, także za tych, których większość nie lubi. W marcu 2026 roku Kneset przyjął ustawę o karze śmierci za terroryzm. Co ważne, taką karę mogą dostać tylko Palestyńczycy. Izraelczycy już nie mogą być tak surowo traktowani. Ben Gwir od lat pchał ten temat jako symbol twardej ręki. A gdy ustawa przeszła, otwierał w Knesecie szampana. Kilka dni później na swoje urodziny dostał tort z szubienicą. I to jest różnica między ekstremistą na ulicy, a ekstremistą przy władzy. Na ulicy może krzyczeć, w rządzie może przesuwać instytucje. I teraz wróćmy do flotylli. Kiedy Ben Gwir staje nad zatrzymanymi, to jego zwolennicy nie widzą dyplomatycznej katastrofy. Wielu z nich widzi spełnioną obietnicę. Wreszcie ktoś nie przeprasza. Wreszcie ktoś nie tłumaczy się Brukseli. Wreszcie ktoś traktuje przeciwników jak wrogów, a nie jak ludzi z prawami. I to jest psychologiczna siła Ben Gwira. On daje swoim wyborcom obraz odwetu. Nie zawiły program, obraz. Człowiek na ziemi, minister nad nim, kamera w telefonie. Słowo terrorysta rzucone na całą grupę. I dlatego sama krytyka z zagranicy może go nie zniszczyć. Ona może go nawet wzmocnić w jego bazie. Bo jeśli jego wyborca słyszy, że Polska, Francja, Unia Europejska albo organizacje praw człowieka są oburzone, to Ben Gwir może odpowiedzieć: widzicie? Dokładnie dlatego jestem potrzebny, bo oni wszyscy chcą nas powstrzymać. To jest stary mechanizm. Im więcej krzyczą przeciwnicy, tym łatwiej sprzedać swoim ludziom opowieść: uderzyłem w czuły punkt. Jeśli ten odcinek pomaga Ci zrozumieć, jak ktoś z marginesu może dostać realną władzę, napisz w komentarzu jedno słowo: koalicja. Bo to właśnie koalicja jest tutaj słowem kluczem. Nie jeden film, nie jedna awantura, koalicja, która zamienia mandaty małej partii w ministerstwo od policji. Słuchasz podcastu Świat. Na Ben Gwira trzeba teraz patrzeć przez 3 zegary. Pierwszy zegar to dyplomacja. Polska i Francja już zareagowały zakazami wjazdu. W Europie wraca pytanie o sankcje wobec konkretnych polityków z izraelskiej skrajnej prawicy. To nie zatrzyma izraelskiej polityki z dnia na dzień, ale podnosi jej koszt.
Jeśli minister jednego państwa nie może wjechać do państw sojuszniczych albo partnerskich, no to już nie jest to drobna awantura na Twitterze. To jest problem dla rządu, ambasad, rozmów z Europą i obrazu Izraela w momencie, gdy Izrael i tak jest pod ogromną presją z powodu wojny w Gazie czy w Iranie. Choć szczerze powiedziawszy, jak na razie Izrael się tym niespecjalnie przejmuje. Drugi zegar to koalicja Netanyahu. Ben Gvir bywa dla Netanyahu kłopotem, ale jesteś częścią większości. I to jest sedno politycznego szantażu małych partii w rozdrobnionym parlamencie. Jeśli wyrzucisz kłopotliwego partnera, możesz stracić rząd. Jeśli go zostawisz, płacisz cenę za jego słowa, filmy czy ustawy. Netanyahu od lat działa jak człowiek, który bardzo dobrze liczy tę cenę. I wiele razy uznał, że koszt Ben Gvira jest mniejszy niż koszt utraty władzy. Pytanie, co stanie się w ciągu kilku miesięcy? Bo wiele wskazuje na to, że Netanyahu byłby w stanie utrzymać władzę tylko z coraz bardziej ciążącymi mu partiami skrajnej prawicy. Więc zapewne wciąż będzie go potrzebował. Trzeci zegar to izraelskie instytucje. Sądy, prokurator generalna, policja, dowódcy, urzędnicy. Oni muszą działać w państwie, w którym minister od bezpieczeństwa narodowego traktuje polityczny spektakl jak narzędzie rządzenia. To napięcie nie zniknie po jednym zakazie wjazdu. Bo problemem nie jest tylko to, że Ben Gvir nagrał poniżający film. Problemem jest to, że dostał urząd, który sprawia, że jego filmy mogą mieć dalszy ciąg w procedurach, nominacjach, rozkazach, presji na policję i w warunkach w więzieniach. Dzisiaj ten film z flotylą raczej go politycznie wzmacnia. Część Izraelczyków uznała, że przekroczył granicę i szkodzi państwu, ale jego elektorat jest w niebo wzięty. Jego wyborcy uważają, że Ben Gvir robi dokładnie to, po co został wybrany. Nie przeprasza, ale walczy i robi widowisko. By wspomnieć wideo z flotyli, szampan w parlamencie czy tort z szubienicą. I tu trzeba dodać jeszcze jedno nazwisko. Bezalel Smotrich. Smotrich to minister finansów i drugi ważny polityk radykalnej prawicy w obozie Netanyahu. Jest istotny dlatego, że Ben Gvir nie jest samotnym wybrykiem. Netanyahu nie wpuścił do centrum państwa jednego skandalisty. Wpuścił do rządu szerszy pakiet radykalnej prawicy. Ben Gvir dostał policję i więzienia. Smotrich dostał wielki wpływ na finanse i na politykę wobec palestyńskich terenów okupowanych. To są różne role, ale ten sam moment polityczny. Granica przesunęła się nie tylko w języku, przesunęła się w dostępie do narzędzi państwa. Jaki jest skutek tego, że dwóch, a w zasadzie można powiedzieć, że nawet więcej ekstremistów weszło do politycznego mainstreamu? Że ludzie się zradykalizowali. Niekoniecznie naśladując Ben Gvira czy Smotricha. Ale skoro temperatura w polityce Izraela wzrosła pewnie z kilkaset razy, to emocje udzielają się wszystkim. A do tego jeszcze, zaraz po tym jak ekstremiści weszli do rządu, wydarzył się 7 października 2023 roku, czyli krwawy atak Hamasu na południowy Izrael. Ponad 1000 zabitych i 250 uprowadzonych do Gazy. A potem wszystkie masakry Izraela na Palestyńczykach w Gazie, o których zresztą mówiliśmy wtedy w podcaście Świat. Izraelczycy po tym, co się stało 7 października, stracili do Palestyńczyków ostatnią nić sympatii. I stąd te masakry, stąd wojsko, które zabija dla zabawy i stąd ten Ben Gvir, który wcale się nie zużył, ale jest jeszcze silniejszy. W izraelskiej polityce przesunęły się granice języka, który wiele osób jest gotowych zaakceptować. Ben Gvir tego strachu nie wymyślił, on go wyczuł, nazwał, podkręcił i zamienił w polityczny produkt. Itamar Ben Gvir nie wziął się w izraelskiej polityce z nieba. Gdy forsował karę śmierci dla Palestyńczyków i wprost mówił, chce odebrać im życie, wiedział, że znajdzie wielu zwolenników takich słów. Gdy mówił, że Gazie należą się tylko pociski, a nie pomoc humanitarna, wiedział, że wielu Izraelczyków się z nim zgodzi. Kiedy mówił o żydowskiej wyższości nad Palestyńczykami, wiedział, że większość społeczeństwa tak naprawdę się z nim zgadza. Bo to ma wtłaczane do głów od dekad. Ben Gvir może kiedyś stracić ministerstwo, może przegrać wybory, pokłócić się z Netanyahu. Ale nawet gdy odejdzie w niebyt, to w społeczeństwie wciąż będą rozchwiane emocje. Bo wahadła, które on wprowadził tak mocno w ruch, nie da się już tak łatwo zatrzymać. A teraz pytanie do ciebie. Czy skrajny polityk powinien mieć możliwość wchodzenia do rządu? Czy uważasz słowa Ben Gvira i to, co robi, za uprawnione? Napisz w komentarzu tak lub nie. A jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego Netanyahu przez lata potrafił utrzymać się przy władzy mimo kolejnych kryzysów, zobacz inny nasz odcinek sprzed kilku miesięcy, w którym opowiadam ci historię polityka, który od lat trzyma Izrael w szachu. Link do odcinka jest teraz na górze ekranu.
To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.